Witam Was w kolejnym filmie poświęconym klockom z Chin. Jest to, słuchajcie, rakieta Saturn V. Tą rakietę zamówiłem dla znajomej. Ona ją złożyła z synem i w tej chwili ta rakieta do mnie trafiła. Zakup to jest około 200-220 zł, z tego co dobrze pamiętam. Brak pudełka, wszystko przyszło w worku. Tu jest około 1200, nie pamiętam, dobra, powyżej 1000 elementów. Słuchajcie, ja sobie to tutaj posegregowałem. Zaraz zacznę składać, ale chciałbym Wam pokazać jedną ciekawą rzecz, ponieważ ta rakieta przychodzi do nas bez pudełka, ale przychodzi też bez instrukcji. Instrukcja jest w formie PDF. Brak jakiegokolwiek logo na klockach. Dokończmy sprawę instrukcji. Instrukcja przychodzi bez instrukcja. Klocki przychodzą bez instrukcji. Instrukcja w formacie PDF. Pan Chińczyk podesłał mi tą instrukcję i instrukcja prezentuje się tak. Zobaczcie, co oni przysyłają. Przysyłają ewidentnie instrukcję z Lego w formacie PDF. Zupełnie to nie jest legalne. Także idą totalnie na łatwiznę, nie drukują tego. Wydrukowana instrukcja to jest około 30-40 zł drożej ten zestaw. Nie będę tutaj na razie przewijał i Wam pokazywał. Będziemy składać te klocki. Będę tutaj starał się coś opowiedzieć. Rakieta ma wysokość około 1,25 m. Powoli tu będę sobie ściskał te klocki i zobaczymy, jak one będą się prezentować. Jakościowo jest to mniej więcej to samo co wcześniej, we wcześniejszych modelach, chociaż powiem Wam, że te klocki, które używałem w Razorze, składałem, zupełnie inaczej się łączyły niż te, które łączymy tutaj. Te tak dość ciasno wchodzą. Czy one są proste? Są w miarę proste, ale naprawdę dość ciasno się łączą. Zobaczymy po jakimś czasie, czy będą palce bolały, czy będzie to wszystko jakoś fajnie pasować. Kawałek rakiety zbudowany. Powiem Wam, że masakra. Klocki są źle dopasowane. Tutaj w niektórych momentach te odległości nie pokrywają się z tymi odległościami po montażu tych wszystkich elementów i już przy szczepianiu tych klocków 2 razy rakieta mi się rozpadła i spadła na ziemię i się rozsypała w drobny mak. Także nie ma tu takiej precyzji, jak jest w klockach Lego. Są, tak jak mówię, niedopasowane odległości dosłownie na milimetry. Część tych klocków nie chce się wczepić, no i trzeba dużo kombinować i dużo siły wkładać w to, żeby to jakoś fajnie pasowało. Rakieta nabiera kształtu. Powiem Wam, że kłopotów sprawia co niemiara, ponieważ klocki są powyginane, nie są proste. Nawet nie wiem, czy tu widać, te elementy odstają tak na zewnątrz i pewnie ten wymiar nie będzie właściwy co do wymiaru kolejnej części konstrukcji do wczepiania. Może uda mi się to nagrać, ale nie podobają mi się też te elementy wpinane na jedną kropkę. Tutaj nie widać może tego tak bardzo. Budrys. Nie widać tego tak bardzo, ale naprawdę jakość tych klocków tutaj po prostu trzeba to tak mega mocno wciskać i ściskać, że jest to, można powiedzieć, dramat. Nie są to klocki na pewno dla dziecka małego. No to jest konstrukcja na pewno dla dorosłej osoby, ale jakościowo nie są fajne. Jakby to powiedzieć, w temacie łagodnego i delikatnego stosunku do prawa.
Zobaczcie tu. To czy będziemy mówili o jakimś obcym kraju, tak? Nie, znaczy nie, to ja może moja metafora była niezbyt jasna. Mówię o takim, o stosunku do prawa takim, powiedziałbym, Nie, no to oczywiście. No to wtedy, proszę pana, prawo jest formą abstrakcyjną. znaczy to jest to co podkreślała. Konstrukcja rakiety naprawdę jest zacna, jest wysoka. Rozłożymy ją. Składa się ona tutaj z 3 sekcji. Postaram się ją jedną ręką. O, udało mi się rozłożyć. Opowiem wam o minusach, które w tej konstrukcji się pojawiły. Położę troszkę tutaj tą rakietę tak na stole. Z racji tego, że ona jest dość duża, nie mam miejsca na biurku, żeby nagrywać. Tak jak pokazywałem wam, te elementy są tak delikatne i się łamią, że no, to jest to samo co w pierwszym modelu, który opisywałem. I tutaj znowu jest ten sam problem. Ten plastik jest słabszej jakości i po prostu on się łamie. I dlatego tutaj te elementy wyglądają tak, a nie inaczej. Są takie luźne i odpadają. Zobaczcie, tutaj jest to złamane. Ewidentnie jest to plastik gorszej jakości. Co bym mógł jeszcze powiedzieć? Na plus, tak jak mówiłem, na plus jest to, że ta rakieta jest duża i bardzo fajnie się prezentuje. Bardzo fajnie się składa. Ale tutaj są takie elementy, które gdzieś tam nie dochodzą. Są luźne. Te długie panele, które wczepialiśmy, to też gdzieś tam pokazywałem, były takie wygięte, czyli jednak Chińczycy, produkując te klocki, mają problem z tym, żeby przy długich płaszczyznach zachować tą równość, taką idealną, prostą linię. Brakowało tutaj jakichś elementów, ale to pewnie dziecko tej znajomej, dla której to kupiliśmy, gdzieś zgubiło. No trudno, no tam kilka elementów, tak jak mówię, brakowało. Co jeszcze z minusów? No zwróćcie uwagę, te klocki tutaj nie wszędzie tak fajnie dochodzą. Dziecko 8-letnie miało problem z tym, żeby to złożyć i cały czas się rozpadało. Jeśli nie jest dociśnięte, nie są dociśnięte klocki, no to jednak ta konstrukcja się rozwala i gdzieś tam nie trzyma takiej wielkiej spójności. Szczegółów jest dużo. Ja bardzo się tutaj przy tej budowie zajarałem. No cieszyłem się i powiem wam, że fajnie mi się to składało, fajnie mi się budowało. Jeden z większych modeli, które złożyłem, młody też tutaj sobie składał ze mną, też mu się to podobało. No myślę, że jakbym miał kupić i postawić, to za tą cenę 200 zł kupiłbym tą rakietę Saturna z AliExpress. Jest tu jeszcze w oryginale taki malutki lądownik i tam jeszcze jakieś dodatki, stojak do niej. No, model zacny, nie wiem czy polecić go, czy nie. Jeśli chodzi o składanie, to tak jak mówię, trochę nam kłopotu sprawiło składanie tego modelu, wciskanie tych już ten brzeszczot, którego składaliśmy, naprawdę dużo lepiej jest wykonany, dużo lepsza jakość, już pewnie się trochę poprawili. Zobaczcie, tutaj jest taka przerwa. Co mogę więcej powiedzieć na temat tego modelu? No, ogromny.
I nic chyba poza tym. No to klocki z Chin. One nie będą nigdy miały tej jakości Lego. Nie wiem jaka cena jest dokładnie. Sprawdzę. Tu na dole zaraz będzie napisane jaka jest cena oryginalnego zestawu w Polsce tego Saturna. Tutaj mamy 200 zł bez instrukcji. Instrukcja w PDF-ie. Jak widzieliście, podesłali instrukcję z Lego. Straszna profanacja, straszna, ewidentna lipa, jaką oni tutaj zaprezentowali. Zapraszam Was do subskrypcji. Kolejny film z klocków będzie to rękojeść miecza Asoki Tano. Pozdrawiam Was, do usłyszenia.